Widzimy, że globalne trendy idą w kierunku dużego zainteresowania prywatnych inwestorów, funduszy inwestycyjnych takimi klasami jak infrastruktura, energetyka, przy czym nie tylko dla specjalistycznych funduszy, które tym się zajmują, ale coraz więcej tradycyjnych funduszy nieruchomościowych również patrzy na te klasy aktywów. Infrastruktura cyfrowa, mam tu na myśli data centers, które ciągle są tematem, który w polskim kontekście bardzo często powraca. Potencjału rynku głównie, ale też jego pewnych istotnych ograniczeń, ale też atrakcyjności i potencjalnej premii dla podmiotów, które zdecydują się na wejście w taki rynek, który właśnie jest w fazie dynamicznego wzrostu, a nie po prostu wchodzą na rynek rozwinięty. I do tego dochodzi oczywiście taki chyba najbardziej współczesny nam temat, o którym w ogóle kilka lat temu nie rozmawialiśmy. Cała sfera związana z obronnością, też szeroko pojętą, nie tylko stricte z wyposażeniem wojskowym, ale potrzebami w zakresie produkcji materiałów typu dual use, innowacyjności w tym zakresie, tworzeniu właśnie przestrzeni dla transferu technologii, czy rozwijaniu własnych technologii w oparciu o doświadczenia z trwających konfliktów militarnych. Polska jest o tyle ciekawym przykładem, że jej lokalizacja, ale też duże potrzeby w zakresie inwestowania w technologie zbrojeniowe i też dość mocny sektor innowacyjny w tym zakresie powodują, że stajemy się takim naturalnym miejscem, które budzi zainteresowanie. I widzimy z naszych rozmów z inwestorami, asset managerami, że rzeczywiście chcieliby spojrzeć na projekty w tym zakresie, byliby skłonni w nich uczestniczyć. Przy czym oczywiście mamy tutaj pewne ograniczenia związane z identyfikowaniem tych projektów, pewnych barier wejścia, oczywistych pytań, w jaki sposób naprawdę na tym można zarobić, w jakim okresie czasowym zostaną one rozwinięte, w jakiej lokalizacji geograficznej. Więc jest to o tyle ciekawe, że w pewnym sensie, tak jak kilka lat temu właśnie z sektorem data centers czy PRS-ami, jesteśmy, mam wrażenie, na progu takiego nowego rynku. Myślę, że to nie będzie tak, że będziemy mieli dziesiątki tego typu inwestycji, ale myślę, że mamy szansę na przyciągnięcie kilku naprawdę bardzo ciekawych i istotnych przyszłościowo projektów. Słyszymy o kilku projektach produkcyjnych związanych z tym sektorem, gdzie rzeczywiście jest potrzeba zidentyfikowania kapitału, który by takie inwestycje wsparł, więc to nie jest tylko takie zupełnie czyste rozważania, co by było gdyby, tylko naprawdę są to projekty istniejące w formie memorandum inwestycyjnego. To, co jest jakby ciekawe dla tego rynku, to jest też zainteresowanie po prostu asset managerów zarządzających funduszami. Przy czym to też nie jest jakby konkretny fundusz ABC, tylko raczej podmiot, który pracuje dla różnych funduszy i spośród nich wybiera lub dostaje zlecenie od konkretnej jakby grupy, która chciałaby tego typu projekt realizować i to też prawdopodobnie nie w 100%, tylko w jakimś tam udziale. Struktury finansowania tego typu projektów są znacznie bardziej skomplikowane niż tradycyjnych nieruchomościowych. Widzimy, że w ostatnim czasie również te struktury finansowania nieruchomości, nawet w tych tradycyjnych klasach asetów, również się zaczęły komplikować i też często są to dość wielopiętrowe zależności, fundusze koinwestujące wspólnie ze sobą, budujące struktury joint ventures, wychodzące z joint venture i wchodzące w kolejne joint venture w ramach de facto jednego kompleksu aktywów, więc takich prostych transakcji, w sensie, że konkretny fundusz sprzedaje, konkretny fundusz kupuje i po drodze nie dzieje się nic jakby bardziej spektakularnego niż finansowanie nabycia. Myślę, że na rynku będzie coraz mniej, co też jest efektem tego, że nieruchomości w tak dynamicznie zmieniającym się świecie po prostu są jedną z alternatyw, ale wcale niekoniecznie taką bardzo prostą albo nieruchomości, albo giełdę, albo obligacje, tylko wchodzimy w sytuacje, w których mamy coraz szerszy wachlarz możliwości i coraz większą świadomość dywersyfikacji ryzyk, co też powoduje, że łączymy pewne rzeczy do różnych funduszy i działamy troszeczkę szerzej i troszkę bardziej skomplikowanych okolicznościach. Oczywiście nie bardzo sobie wyobrażam sytuację, w której, nie wiem, fundusz XYZ finansuje zakup kompanii czołgów. To nie jest tego typu inwestycja. Natomiast fundusz, który współinwestuje z polskim podmiotem w wybudowanie fabryki jakichś komponentów do, nie wiem, sprzętu wojskowego, czy techniki dronowej, czy na przykład magazynu energii, który następnie jest wykorzystywany na przykład w warunkach pokoju przez odbiorców standardowych, biznesowych, ale jest przeznaczony na przykład jako rezerwa na wyposażenie
wypadek konfliktu zbrojnego, czyli mamy taki klasyczny przypadek inwestycji w cudzysłowie pokojowych, która ma swoje tło militarne. I tak można potraktować wiele rzeczy. Autostrady, sieci kolejowe, bazy logistyczne, magazyny energii, energetykę odnawialną, która w pewnym sensie też będąc jakby rozproszoną i niezależną od centralnego systemu energetycznego również ma swoje znaczenie militarne, czy też po prostu inwestycje w firmy, które rozwijają dane technologie, na przykład dronowe, czy oprogramowania. To jest jakby zupełnie szersze podejście, tak? I myślę, że często myśląc o defensie mamy na myśli karabiny, a to, o co mi chodzi, to absolutnie nie są karabiny. To jest po prostu konieczność dostosowania infrastruktury, która wesprze potrzeby w zakresie obronności, ale nie jest kinetycznym elementem pola walki. Tutaj nie widzę specjalnie takich oczywistych ryzyk, że wpuszczamy kapitał zagraniczny w coś, co ma duże znaczenie z perspektywy tajności naszych planów, potencjału itd. Z drugiej strony mamy też cały sektor bankowy, który się dostał zielone światło do dofinansowania tego typu inwestycji. Mamy BGK. To też niekoniecznie ta inwestycja musi właśnie mieć w tle fundusz z jakiejś tajemniczej wyspy, ale to, co jest istotne, to jest to tak naprawdę, że parę lat temu jeszcze w ogóle inwestycje w obronność były na czarnej liście. Komisja Europejska wręcz jakby zmieniła to podejście oficjalnie z wyjątkiem pewnej kategorii techniki militarnej jakby zakazanej na mocy różnych porozumień międzynarodowych, ale generalnie odblokowała to. Zostało powiedziane wprost, że mamy potrzeby w tym zakresie, nie blokujemy dostępu kapitału do prowadzenia tego typu działań. To samo w sobie już jest istotnym takim game changerem.